Witam Was serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Zauważyłem, że bardzo dużo osób, które malowały do tej pory pędzelkami, powoli już przechodzą na aerograf. Chcą malować aerografem, no i właśnie co dalej? Moi mili, wygląda to w ten sposób, że żeby malować aerografem, należy sobie kupić przede wszystkim aerograf, druga sprawa kompresor, trzecia sprawa przewody. I tutaj właśnie chcę Wam pokazać, co i jak. W moim sklepie oczywiście są dostępne aerografy, są dostępne oczywiście kompresory, jak i również akcesoria, które są pomiędzy kompresorem a aerografem. O co chodzi z tymi akcesoriami? Jeżeli chodzi o akcesoria, to poza tym, że kupujemy sobie aerograf, czyli to urządzenie, a aerograf, czyli to urządzenie, no patrzcie, nie chce się otworzyć, a tak się ładnie otwierało. To należy te rzeczy dwie połączyć. I należy je połączyć przewodami. Proszę bardzo. To jest przewód z szybkozłączką od firmy Fine Art. To jest przewód dłuższy, bo jest to 3-metrowy przewód, bez szybkozłączki, również od Fine Arta. Ten przewód to jest 1,80 m. I teraz musicie się zastanowić właśnie, który przewód kupić. Czy ten 1,80 m, na przykład Wasz kompresor stoi przy Waszym warsztacie, tak zwanym biurku, czyli przy czymś takim, czy będzie stał dalej, czy na przykład nie macie warsztatu takiego, gdzie jest jeden stół, obok jest drugi stół i teraz czy Wam jest potrzebny przewód długi, krótki, czy na przykład będziecie między tymi stołami blisko na samym połączeniu stawiać kompresor. I teraz mamy, już powiedziałem Wam o jednym, drugim, trzecim elemencie, jaki jest potrzebny. I wiele osób kupuje taki zestaw. No i następnie jest taka sytuacja, że malujemy sobie tym aerografem, ale gdzie go odstawić, jak nie maluję? Do tego zawsze sugeruję tego typu pod, który robi za pojemnik, gdzie wylewamy farbę, rozcieńczalniki, zmywacze, a jednocześnie do tego właśnie przedmiotu, pojemnika, możemy sobie postawić właśnie w ten sposób aerograf, w którym na przykład możemy spokojnie umyć sobie pojemniczek. Możemy również spuścić farbę i tutaj ona się zatrzymuje. Specjalny taki również kapturek z filtrem. No to jest oczywiście mój pojemnik używany i jestem z niego bardzo zadowolony, a dokładnie ja mam nawet takie 3 pojemniki, ponieważ używam 3 aerografów. Czyli mamy tak: kompresor, aerograf, przewód, zbiornik. Co dalej powinniśmy kupić? Jeżeli chodzi o aerografię, powinniśmy kupić na pewno, jeżeli malujemy farbami akrylowymi, odpowiedni zmywacz. I przykładowo, jeżeli używam farb Mission Models, kupuję thinner i cleaner, czyli rozcieńczalnik i zmywacz firmy Mission Models. Producent zaleca, żeby tu używać tego typu płynów albo tego typu płynu. Możemy też używać płynów innych firm,
na przykład tak jak są pióry. Tu mamy płyn czyszczący, czyli to jest cleaner, a tu mamy rozpuszczalnik, czyli thinner. Chodzi o to, że to jest rozcieńczalnik. Ten biały płyn jest rozcieńczalnikiem do farb, a ten jest zmywaczem na przykład do aerografów, czy na przykład jak nam się farba rozleje i trochę przyschnie, możemy tym zmyć. No i oczywiście kupujemy, ja przynajmniej preferuję, żebyśmy używali rozcieńczalników, opóźniaczy, na przykład tak jak malujemy na przykład farbami Amo, to cleaner czy też thinner powinniśmy używać tego samego producenta. Oczywiście odezwał się głosy, które powiedzą, że mają inne zdanie na ten temat. Ja mówię o farbach, które nie śmierdzą, są do użytku domowego i ostatnio zauważyłem, że wiele właśnie firm, które produkuje farbę, no już nie jest taka dobra jak kiedyś i na przykład farb akrylowych nie należy rozcieńczać wodą, czy też innym płynem z procentami. Wspominałem o tym przy czyszczeniu aerografów. No i moi mili, teraz tak. Są osoby, które sobie kupią od razu 2 aerografy. Czyli biorą sobie wężyk. Przykładowo, ktoś wybiera zwykły wężyk, tak? Podkręca go sobie do aerografu. Tak? I w przypadku bierze sobie drugą stronę wężyka i przykręca bezpośrednio do, proszę bardzo, aerografu. No i tutaj w tym momencie wiele osób, które chce trochę przyoszczędzić, tak? No bo faktycznie ewentualnie nie ma na tyle wiedzy. U mnie możecie to zobaczyć, bo warsztat jest w mojej firmie, więc możecie zobaczyć, jak ja to robię. Możecie przetestować też aerograf. Oczywiście ten, który ja używam i które są dostępne do użytku. No i przykładowo kupiłem sobie aerograf, kupiłem sobie wężyk, kupiłem sobie kompresor. No i tak naprawdę uruchamiam go. I w tym wypadku w momencie, kiedy ze zbiornikiem dodatkowym kompresor, o czym polega zbiornik z dodatkowym pojemnikiem, to jest to. Tu mam kompresor, zbiornik. I tego typu aerografy, o ile Wam pozwala na to miejsce i finanse, proponuję kupować. Jeżeli chodzi o sam kompresor bez zbiornika, jest troszeczkę tylko mniejszy, więc tutaj czasami wystarczy 150-200 zł dodać i mieć kompresor, który cały czas nie będzie pracował podczas malowania. W tej chwili to, co słyszycie, kompresor się napełnia powietrzem, ponieważ ja go wcześniej spuściłem. Spuściłem z niego powietrze na zegarze, czyli na tym urządzeniu. Nie było zero po prostu. I teraz tak, mamy już ten sprzęt do malowania i na przykład kupujemy sobie drugi aerograf. I co powinniśmy zrobić, jeżeli mamy drugi aerograf? Tu Wam prezentowałem, że jest przewód z tak zwaną szybkozłączką. Niektórzy producenci do aerografów dodają coś takiego. Czyli jeżeli mamy coś takiego, to znaczy wkręcamy, to jest właśnie element pozwalający na przełączanie aerografów. Czyli mamy Mobius 03 na przykład, a tu jest Mobius 02. I teraz tak, chciałbym na przykład teraz pomalowałem 02 i chciałbym teraz pomalować 03. W przypadku braku szybkozłączki, czyli takiego urządzenia, które umożliwia nam właśnie
przełączenie. Mamy wtedy tu przewód przykręcony i umożliwia nam przełączenie szybkie, no jak sama nazwa szybko złączka, umożliwia nam przełączenie właśnie dwóch aerografów bez czegoś takiego. Wcześniej oczywiście podkręcamy sobie taką szybko złączkę i mając te dwie szybko złączki, i teraz szukam swojej drugiej szybko złączki, mamy możliwość przełączania. Większość producentów daje ten element, który sobie tutaj wkręcamy, już w zestawie. Przykładowo firma Galerii takie rzeczy dodaje. Dodaje oczywiście również na przykład dodatkowo uszczelki zapasowe. Mamy możliwość i oczywiście zabezpiecza w ten sposób aerograf, żebyśmy nigdzie sobie nie rozwalili go. I teraz tak. Szybko złączki można kupić oddzielnie. I one mają wtedy tą wtyczkę również, która jest kompatybilna ze sobą i tak samo gwint jest kompatybilny z aerografem. Możemy sobie od razu kupić przewód, ale właśnie to jest 1,80 m, który zawiera od razu szybko złączkę. I wtedy mamy możliwość już podłączenia aerografu i jeżeli posiadamy farby oraz płyny odpowiednie do nich, rozpocząć malowanie. Teraz jest jedna ważna rzecz, która dla mnie jest już taką rzeczą, no przecież powinieneś wiedzieć o tym, tak? No jak można o tym nie wiedzieć? No można, okazuje się. Każdy z nas kiedyś zaczynał i tu powinniśmy być bardzo tolerancyjni wobec osób, które zaczynają malowanie. I właśnie się przyglądam teraz na stronie, bo przed chwilą miałem to przed oczyma. I gdzie to się... O jest, tutaj przełożę. Niektórzy na przykład mogą już posiadać kompresor. Ewentualnie osoba, która sprzedawała kompresor, sprzedała im kompresor z takim wyjściem, z dużym wyjściem. Albo po prostu ktoś znajomego gdzieś mówi, a tam będziesz kupował w sklepie modelarskim, weź tutaj Zenek opyla w tej chwili kompresorek taki. Nikt nie pomyślał o tym, nie powiedział. I wtedy się robi coś takiego, że mamy na wyjściu z tego kompresora tak potężne gniazdo, taki gwint. No, my mamy, widzieliście, ten gwint, tak? I jeżeli nie mamy takiego dingsa, bo czasami bywa, że małe kompresory posiadają właśnie duże wyjście, należy zaopatrzyć się w taką przejściówkę, tak? I wtedy nakręcamy. Musimy oczywiście zobaczyć, czy ten gwint odpowiednio kupimy przejściówkę, ponieważ wtedy jak nakręcimy to na kompresor, będziemy mogli standardowy przewód do aerografów zamontować. Mówię o aerografach modelarskich, czyli z małym wężykiem, tak? No i teraz mamy wszystko podłączone i mam nadzieję, że ten film troszeczkę rozjaśnił Wam, że w czasie dokonywania zakupów na co macie zwrócić uwagę. Czyli kupując aerograf należy kupić przewód, tak samo na przykład kupić, jeżeli zestaw, powiedzmy, aerografu, nie ma tutaj wężyka. Wtedy należy kupić przewód.
Ewentualnie kupujecie zestaw. Tutaj jest na przykład Fine Arta, bardzo popularny aerograf dla osób szczególnie początkujących. Unboxing znajduje się na kanale. FA180X, ale K końcówką. I w tym zestawie macie tak: dyszę 0,2, dyszę 0,3, dyszę 0,5, przejściówkę i wężyk. Długi wężyk jest. I teraz zastanówcie się nad długością wężyka, ponieważ jeżeli kupicie długi wężyk, oczywiście można ten wężyk później skrócić. Ja Wam zaraz pokażę, jak ja mam to skrócone. Bo mam taki króciutki wężyk i kiedyś zaczepiłem nogą po prostu o przewód, odchodząc od biurka, gdzie całe to wszystko nauczyło się latać. Zbiornik był pełny, no i było fajnie. Tak są końcówki do aerografu, znaczy w przewodzie, z jednej i z drugiej strony. Zresztą widzieliście przed chwilą. Ja po prostu sobie skróciłem ten wężyk, bo się delikatnie zbulwersowałem. I samą tą końcówkę włożyłem po prostu w gumowy wąż z oplotem, bo to jest wężyk gumowy i on jest opleciony. I takim właśnie ściskiem, żeby to było ruchome, tak? Po prostu wziąłem sobie i zacisnąłem na tym wężyku. Jest to szczelne i przy używaniu właśnie takiego modelarskiego kompresora i aerografu nic się z tym nie dzieje. Reszta przewodu gdzieś jest. Nic nie skończyło, śmierci tragicznej nie było. Ale moje ciśnienie trochę wzrosło jak po 3 małych kawach. Teraz na tym chyba skończę, wiecie co? Bo o farbach modelarskich macie oddzielne filmy. O rozcieńczalnikach i farbach podkładowych macie też oddzielne filmy. Więc zapraszam Was do komentowania, lajkowania, jak i również do brania czynnego udziału w życiu mojego kanału. Zapraszam Was do mojego sklepu, również tankmodels.pl. No i oczywiście możecie wesprzeć mój kanał, mówię o kanale, ponieważ będę chciał troszeczkę zmodyfikować sprzęt. I jeżeli uważacie, że to co robię jest warte tego, możecie wesprzeć pojedynczy film, ewentualnie wspierać mój kanał na YouTubie lub Patronite. Moi mili, to wszystko. Jeżeli będziecie mieli pytania, wielu Was to już zrobiło oglądając filmy i jesteście bardzo very happy, szczęśliwy, zapraszam Was do kolejnych filmów i oczywiście do sklepu w Alejach Ujazdowskich 16, domofon 68. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.